Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku zaczniemy nieco inaczej. Czas bohaterów wojennych, czyli brutalne morderstwo w jakuckiej wsi. No nie idzie Rosjanom to budowanie samolotów. Drobny handel z Chinami zagrożony. W Rosji rośnie przepaść między bogatymi i biednymi. Rząd szuka pieniędzy, cło ruchome na eksport węgla zostaje przywrócone. Rosja została odcięta nawet od danych zachodnich satelitów pogodowych. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Piąteczek, piątunio dla tych, którzy dzisiaj kończą pracę i zaczynają weekend. Jesteśmy ostatnim rzutem i przybliżeniem do czasu wolnego. Jak będziecie mieli czasu wolnego, to 2,5 godziny zarezerwujcie dla Pawła i Korowaja. Tutaj zobaczymy sobie, czy ja mam okładkę, żeby wam zaprezentować. Gdzieś mam, ale za daleko. O, jest tu. Dużo informacji, bardzo długi program, ale niezwykle ciekawy, więc już dziś zapraszam. Kubeczki. Paweł, podaj pierwsze hasło i lecimy z tematami, bo bardzo dużo materiału. Tak, słuchajcie, bardzo dużo. Musimy w 20 minut się wyrobić. Duża szansa jest, że to się uda. Pierwszy człon hasła do wygrania kubków. Inflacja. Inflacja, pamiętajcie, tu zaraz wam wrzucę informację, gdzie temat wysyłać. Już tylko sobie skasuję. O, konkurs. Dobrze, a my przechodzimy do paska. Słuchajcie, jeżeli chodzi o waluty, to jakichś zasadniczych zmian nie ma. W tym momencie waluty drożeją, mamy korektę tych minimalnych spadków, można powiedzieć, że jest stabilnie. Jeżeli chodzi o gaz, też stabilnie mamy spadki, czyli powróciliśmy po tej korekcie. Zobaczymy teraz właśnie, czy będziemy mieli takie ABC typowe, czy też jakąś inną formację. Jak ktoś lubi analizę techniczną, to akurat ten rosyjski gaz jest taki dobry do tego, bo tam często widzimy różnego rodzaju formacje, które się sprawdzają, tak, czyli te trendy gdzieś się dosyć dobrze na nim kształtują. Jeżeli chodzi o ropę, to w sumie zasadniczych zmian nie mamy. A my przechodzimy, słuchajcie, do krótkich informacji i zaczęlibyśmy od Macrona. Prezydent Macron powiedział, że wszystkie jego wypowiedzi na temat konfliktu między Kijowem a Moskwą, w tym słowa, które wywołały duży oddźwięk na temat możliwości wysłania wojsk z krajów zachodnich na Ukrainę, były przemyślane. Chcesz powiedzieć coś, Paweł, w tej kwestii? Bo ja mam... Tak, powiedz. Ja mam przemyślenia, właściwie podobne przemyślenia do naszego gościa, doktora Olecha. Nie wiem, czy pamiętacie, on wrzucił taką informację, że chodzi o to, żeby też szum robić po stronie rosyjskiej i taka gra niedopowiedzeń militarnych. No ja myślę, że mam podobne zdanie, też zresztą mówiłem wam o tym. Znaczy ja pozytywnie tą wypowiedź jego oceniam, jak wielokrotnie w 2022 byłem sceptyczny do jego polityki. Widać, że ta polityka w odróżnieniu od Niemiec faktycznie, znaczy te fakty są w miarę spójne z tym, co mówią, czyli tutaj nie mamy, że co innego się mówi, co innego się robi. I ja oceniam pozytywnie, natomiast tutaj widziałem, że polscy eksperci bardzo negatywnie o tych słowach, że to zamieszanie. Moim zdaniem ja bym to ocenił pozytywnie, natomiast jutro też będziemy mówić chyba w globalu o drugim tutaj bohaterze europejskim na końcu, którego oceniam negatywnie. Według ekspertyzy rosyjskiej agencji z lutego, ekspertyzy firmy VT-SIOM z lutego 2024 roku 40% mieszkańców Rosji odczuwa pogorszenie swojej sytuacji finansowej, a 72% spodziewa się w najbliższej przyszłości wzrostu cen towarów i usług. No.
I to troszeczkę ma się inaczej do innego badania, gdzie spodziewali się pozytywnego rozwoju gospodarczego. Ze 2 tygodnie temu o tym mówiliśmy, że tam jest rozdźwięk między tym, co myśli społeczność, bo ogląda telewizję, a tym, co się dzieje naprawdę. Tu już są te badania bliższe prawdy i tak jakby zaczynają tą swoją sytuację bardziej dostrzegać. Natomiast Rosja jest gotowa przekazać Ukrainie ciała zabitych w katastrofie Ił-76 i ja się obawiam, że tu te ciała zniszczone w katastrofie trzeba było przygotować niestety. Oni twierdzą, że Ukraina będzie mogła przeprowadzić badania DNA i oni są pewni, że te badania DNA potwierdzą, że to są te osoby. Ja cały czas obstawiam tą tezę, którą wtedy obstawiałem, tak, że to była rosyjska prowokacja, bo tu jakieś różne teorie chodziły, moim zdaniem, wyssane z palca. A my sobie przejdziemy do informacji z dzisiaj rana. W uderzeniu drona albo dronów w miejscowościach Swiertiłkowo, Darino, Nikołajewo w rejonie sudżańskim zabrakło prądu, a więc widzimy, że takie uderzenia zaczynają się też odbywać ze strony ukraińskiej. Tak. Od 1 marca pasażerowie rosyjskich pociągów na kierunku kaliningradzkim nie będą już mogli wsiadać i wysiadać na litewskich stacjach. No to jest ciekawe, czyli co, będą drzwi Kiania i Kybartai. tak, i to będą drzwi pozamykane i ktoś będzie kontrolował, Straż Graniczna, żeby ci Rosjanie... Nie będą się zatrzymywać po prostu. W sumie tak bez sensu. Ale tak, żeby zatrzymać się i patrzcie, tam jest zachód, 5 minut i jedziemy dalej. Wiesz. Dobra. Joe Biden chce, aby plan wykorzystania zamrożonych Paweł, zaraz, rosyjskich... czekaj. Będą się zatrzymywać, przecież może Litwini, którzy jeżdżą, albo z innych narodowości. No ktoś tam może wysiada. Masz rację. To się tak śmieje. Tak, masz rację. Że tak. Straż Graniczna musi chyba paszport przy wysiadaniu. No pewnie tak, będzie trzeba pokazać, wiesz, nie rosyjski paszport i wtedy będzie można wysiąść. Masz rację, to się niepotrzebnie tutaj... Tak. Joe Biden chce, aby plan wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów był gotowy do szczytu G7 w czerwcu. Informuje o tym Bloomberg, powołując się na swoje źródła. Według Bloomberga Joe Biden uważa, że zamrożone aktywa powinny zostać wykorzystane na pomoc Ukrainie. Natomiast Europejski Bank Centralny, Niemcy i Francja obawiają się cały czas konfiskaty zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej. Obawiają się działań odwetowych Rosji, które mogą być wymierzone w europejskie aktywa na jej terytorium, tak twierdzi Bloomberg. O tym już wielokrotnie mówiliśmy. Szczyt jest w czerwcu. Amerykanie będą moim zdaniem to jest jeszcze bardzo mocno naciskać. Tak, ale myślę, że wcześniej może już być podjęta decyzja. A myślę, że Europejczycy po prostu będą przedłużać. Ja tego nie rozumiem, dlaczego te kraje próbują cały czas, tu głównie Niemcy próbują to stopować, ale też Bank Europejski jest w to wmieszany. Kiedyś też mówiliśmy, że to za bardzo nic nie zmienia, jeżeli chodzi o rynki finansowe, bo rynki finansowe już tą informację mają wkalkulowane w ceny, a jeżeli chodzi o europejskie aktywa w Rosji, to w sumie tam one już są i tak też stracone, więc to... Zobaczymy, co będzie. Premier Estonii Kaja Kallas w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News zaproponowała wprowadzenie zakazu tranzytu jakichkolwiek towarów przez Rosję. Jej zdaniem środki te są niezbędne, aby przeciwdziałać obchodzeniu ograniczeń w handlu. I tu Paweł, pani Kaja mówi to, co ty kiedyś. Zrobić po prostu białą listę rzeczy, które można, a cała reszta zakazana. Mówi. Ona mówi, żeby tranzyt. Okej. Czyli ona mówi, że jeżeli Kazachstan zamawia jakieś rzeczy i na przykład towar jedzie do Kazachstanu przez Rosję z Europy, no i może nie dojechać nawet i zostać w tej Rosji, no bo
tak? Tak się może wydarzyć. Może się tak wydarzyć, to żeby coś takiego zakazać, tak? Ja oczywiście mówię, żeby po prostu przestać handlować, ale ten tranzyt też byłby wskazany, no bo Wiesz co, to może być krok do tylko, tego. że no, ten tranzyt nawet można powiedzieć, że jest troszeczkę bardziej uciążliwy dla Rosjan, no bo w tym momencie te firmy, tylko też jest uciążliwy dla tych firm kazachskich, bo one czasami może chcą coś zamówić faktycznie. No, a teraz, jeżeli nie będzie tranzytu, to co? Będą musiały jakoś objeżdżać tą Rosję. Rosja jednak jest, wiesz, takim w niektórych kierunkach dogodnym tym połączeniem, albo co, drogą morską. No nie zawsze się też da, a więc no tutaj ja bym to widział, że to będzie trudno. Łatwiej jest wprowadzić po prostu zakaz handlu z Rosją na wszystkie produkty, tak, żeby tego nie było trafika i tych innych europejskich systemów, które są no, do niczego się w sumie nie nadają. No ale z drugiej strony, Paweł, jeżeli celem końcowym ma być taka, wiesz, biała lista i wszystko No, inne tak, to by zakazane, było to jest oczywiście. krok Tak. pośredni już do realizacji tego, więc Tak, jeżeli oczywiście. chcesz, żeby takie coś było wprowadzone, no to ten krok też musi zostać wprowadzony i tyle. No. Tak, to by było na pewno wskazane. No widzimy tutaj bardzo takie jastrzębie wypowiedzi pani premier. I ja zauważyłem, że jak została wpisana na tą listę poszukiwanych osób w Rosji, to jeszcze zaostrzyła tą. Widocznie ją to jakoś zirytowało. I jeszcze tą swoją retorykę zaostrzyła, która i tak już do tej pory była w stosunku do Rosji dosyć ostra. A my sobie przejdziemy do informacji, słuchajcie, 78% rosyjskich firm planuje podnieść ceny swoich produktów w następnych kwartałach według ankiety serwisu Action Finance. No i tutaj podwyżki To jest, od rozumiem, 15... Action Finance rosyjski, bo ta nazwa mi myli troszeczkę. Tak, to jest rosyjski, ale to było też publikowane w Forbesie i w tym momencie, o ile chcą podnieść, tam jest dosyć duży artykuł, tak, od 15 do 30% w przeciągu kwartału, 2 kwartałów. Czyli dalej lecimy w inflację. To, co dzisiaj opowiesz nam o cłach, to też będzie dodatkowy czynnik. Natomiast przechodzę dalej. W parlamencie Burjacji zaproponowano wprowadzenie miesięcznego podatku wojennego dla pracowników państwowych. Co miesięcznego, jeżeli dobrze rozumiem? Czy Co miesięcznego, tak. W tym momencie jest tak zwany dobrowolny podatek wojenny. Część firm zmusza swoich pracowników, żeby oddawali część, znaczy potrąca im po prostu. Tak. Nie? I to jest dobrowolny, tak? No jak to w Rosji, a oni chcieliby rozszerzyć ten dobrowolny na wszystkie firmy i wtedy już nie byłby dobrowolny, no bo skoro wszyscy chcą płacić, no to trzeba to ustawą jakoś zadekretować. Tu prawdopodobnie byłoby to jeszcze nie wiadomo kwoty. Mówi się o 10% w tym takim najbardziej pesymistycznym scenariuszu dla pracowników, a w tym optymistycznym mówi się o 1% miesięcznie. Więc taka jest dosyć duża rozbieżność. Spokojnie, wszystkich pogodzą, będzie 5, może 10%. Tak, gdzieś pewnie się może po drodze spotkają. Tak, temat dobrowolnych różnych rzeczy w Rosji jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, gdyż dobrowolnie ludzie zostają przymuszeni do wielu rzeczy. Słuchajcie, no i ostatnia informacja. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z dosyć poważnymi zarzutami, oskarżeniami kierowanymi przez Francję i Wielką Brytanię i o tym sobie powiemy w jutrzejszym globalu, bo moim zdaniem sprawa jest bardzo poważna, przez niemieckie media też podnoszona. Część polskich ekspertów to podniosła, moim zdaniem słusznie. No widzimy dosyć też duży rozdźwięk pomiędzy Francją a Niemcami, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, tak? No bo tutaj te rozbiegają się, tak? Tutaj bliżej powiedzmy jest w tym momencie Francji do Estonii czy Polski niż Niemcy. Dokładnie. Zobaczymy, jak się to będzie dalej rozwijać i o tym sobie jutro w globalu podyskutujemy. A my przejdziemy, słuchajcie, do informacji, którą często podajemy w Jaruski.
no więc do kącika kryminalnego. Ale dzisiaj postaramy się powiedzieć na poważnie, czyli czas bohaterów, czyli brutalne morderstwo w jakuckiej wsi, które wydarzyło się 24 lutego. Dokładnie w wiosce Kutano doszło do podwójnego morderstwa. Weteran Wiktor Sawinow wrócił ze specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie i roztrzaskał łomem głowę pijanemu towarzyszowi, a następnie udał się do prywatnego domu 64-letniej Walentyny Fedorowej, zwyciężczyni konkursu na najlepszego nauczyciela Rosji, i zamordował ją siekierą. Bohater odsiadywał przed specjalną operacją wyrok za morderstwo. Wcześniej były 2 wcześniejsze wyroki. No, taki recydywista, można powiedzieć, bohater. 23 lutego był Dzień Obrońcy Ojczyzny. No i tutaj świadkowie dla tych rosyjskich portali. Sprawa jest dosyć głośna. Chodził po wsi i skarżył się, że nikt nie okazuje mu należytego szacunku, ponieważ on jest bohaterem, tak, weteranem. No i tutaj takie również stwierdzenie mamy od córki nauczycielki, która mówi, że poszedł do sąsiadów i przyszedł do jej mamy około 23. Tutaj wcześniej zabił tego swojego towarzysza w tej libacji. Natomiast on jest rodziną tej nauczycielki, ponieważ pani nauczycielka jest jego synową, to znaczy jego ojciec i ojciec tej. No dobra, już się zamieszczałem. Dobra, jest synową. Jego matka nie chciała go wpuścić i zadzwoniła do sołtysa i powiedziała, że jest pijany, błąkający po wsi, poprosiła o interwencję policji. Naczelnik wysłał policjanta okręgowego, który nie aresztował go, natomiast położył go do łóżka. Następnego dnia Sawinow najpierw zabił znajomego z powodu konfliktu, a następnie poszedł zemścić się na swojej synowej nauczycielce za donos na policję. Na podstawie pretensji Sawinow uderzył ją siekierą w głowę. No i tutaj nie będziemy tam dalej publikować, ponieważ ciało zostało zmasakrowane. Po tym zdarzeniu mężczyzna próbował podpalić dom i uciekł z miejsca zdarzenia w kierunku sąsiedniej miejscowości, gdzie został odnaleziony przez komendanta powiatowego policji. Według córki ofiary ciało było tak okaleczone, że odmówiono go pokazania bliskim. Sam bohater prawdopodobnie zaciągnie się znowu do armii, aby szerzyć rosyjski mir na Ukrainie. Walentyna Fedorowa była nauczycielką szkoły podstawowej z 40-letnim stażem, laureatką konkursu Najlepszy Nauczyciel Rosji i stypendystką Federacji Rosyjskiej. 29 lutego przypomnijmy, że prezydent Rosji w orędziu do Zgromadzenia Federalnego ogłosił uczestników specjalnej operacji z Ukrainą nową elitą kraju. Putin zaznaczył, że powinni oni angażować się w edukację młodych ludzi i przewodzić regionom. No trochę się w tą edukację zaangażował w tym momencie, tak. Tylko niekoniecznie tak jak trzeba. No i takich ludzi będzie, słuchajcie, dziesiątki tysięcy, którzy tak, wrócą. No mamy wczoraj informację, że na Krymie bohaterowie zabili właściciela sklepu, bo nie chciał otworzyć im sklepu, a oni potrzebowali. Tak, no więc te łagodniejsze owszem możemy na Jaruski, natomiast przeglądając i szukając materiałów niestety trafiamy na takie. Dajemy wam tu dziś przykład jak to wygląda, no bo jest tego dużo. Tak, no nie będzie wy sami ocencie jak to wygląda i jaki to terror wprowadza, bo to też trzeba zrozumieć, że te wiadomości Rosjanie czytają, a później widzą po ulicach chodzących tych żołnierzy, byłych żołnierzy z karabinem i tak dalej i nie wiedzą, czy to jest człowiek normalny, czy człowiek zaburzony psychicznie, czy były żołnierz, oni po prostu będą się tych ludzi bali.
Więc taką oto przyszłość i elitę buduje Putin w kraju, a ja przechodzę już do następnego materiału. Tu pan Kleks bardzo dobrze powiedział, nic tylko horrory kręcić, no bo tak, jeżeli oni wyjdą wieczorami na ulicę i będą chodzili po jakichś osiedlach, no to nic, to będzie przypominało ten horror Noc Oczyszczenia, że ludzie się będą barykadować w domu i będą się bali wychodzić. To prawda, to prawda. Przechodzimy natomiast dalej. No, nie idzie Rosjanom to budowanie samolotów. Po raz drugi od początku roku, od początku wojny, seryjna produkcja samolotu pasażerskiego MS-21, który miał zastąpić w Rosji zagraniczne samoloty, została przerwana. Dostawy samolotów dla rosyjskich linii lotniczych zostały przełożone na lata 2025-2026, powiedział szef państwowej korporacji Rostek Siergiej Czemezow. I tu mam cytat. Nasze testy nie zostały jeszcze zakończone. Jak tylko zakończymy testy, natychmiast poinformujemy o wynikach. Nadal martwimy się o bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż polecimy tymi samolotami, powiedział Czemezow, czyli czytamy komunikat dosłownie, skoro mamy wsiąść do tego samolotu, to na razie dziękujemy. Dużo to mówi o jakości tego sprzętu. Kolejny cytat. Chcielibyśmy ukończyć tak szybko, jak to możliwe, ale teraz nie mogę powiedzieć. Czekamy, powiedział szef Rostek. No i ja się zastanawiam, na co czekają, może na odejście Putina do krainy jednorożców i wiecznego śledztwa. Zobaczymy, bo na razie nic nie wróży temu, żeby te konstrukcje zaczęły nagle działać i zaczęła się produkcja. Pod koniec lutego największy rosyjski przewoźnik lotniczy Aeroflot otrzymał makietę samolotu pasażerskiego zamiast 4 eksploatowanych samolotów, więc tu mamy ten poziom abstrakcji. Chcieliście mieć 4 samoloty, no co prawda nie mamy, ale mamy dla was makietę. W połowie ubiegłego roku rosyjscy urzędnicy przedstawili program rozwoju branży transportu lotniczego, zgodnie z którym w nadchodzących latach rosyjskie fabryki samolotów będą musiały zwiększyć produkcję samolotów cywilnych, bagatela 46-krotnie. Putin bardzo tego chce. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pomimo sankcji i braku dostępu do zachodnich technologii, według urzędników do 2026 roku powinno powstać 120 samolotów cywilnych. Jak przed chwilą wam powiedziałem, przesunięcie uruchomienia pierwszego już jest do 2026, więc może od razu wypuszczą 120. W 2028 200, a w 2030 ponad 230. Najbardziej rozpowszechnione z tych samolotów według ich planów powinny być oczywiście te samoloty pasażerskie MS-21, o których dziś wam mówiłem. Więc taka makieta i co im zrobicie? Nic nie zrobicie. Tak, a my przejdziemy, słuchajcie, do następnej wiadomości, ale przypomnienie, jeżeli wczoraj nie oglądaliście przemówienia Władimira Putina, to nie musicie oglądać. My streściliśmy to dla was. Dosyć dużo osób chciało, ale jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, no to musi się liczyć, że to proponuję właśnie, żeby to przed snem zrobić, bo dochodzą takie obrazki, tak jak to wyglądało przemówienie. Tak. Tak Troszeczkę. jak każde przemówienie tutaj Władimira, bardzo chaotyczne, bardzo usypiające, no i nudne, tak jak gdyby jeżeli chodzi o formę przede wszystkim, bo jeżeli chodzi o treść, no to trochę tu było lepiej, dużo tych rzeczy społecznych, ekonomicznych. U nas nie dowiecie się w polskiej prasie, bo wszyscy się będą koncentrować na polityce międzynarodowej, a tam o polityce międzynarodowej to prawie nic nie było i te wszystkie jakieś widziałem już te komentarze, one są takie trochę naciągane, ale było dużo na temat gospodarki i polityki społecznej i też innych rzeczy, takie wyborczo populistyczne przemówienie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to szukajcie tego obrazka z tęczą na niebie, bo Putin tam też taki rozmarzony był, jakby właśnie widział tą tęczę, a my gospodarczo omówiliśmy ten temat, wydaje mi się, bardzo dokładnie, więc zapraszam. Tak, teraz dosyć ważna informacja,
która trochę mnie zaskoczyła, a trochę w sumie nie, no bo w sumie można było się tego spodziewać. Drobny handel skinami zagrożony i wszystko wskazuje, że od 1 kwietnia, czyli za miesiąc, zostanie przywrócona norma limitów bezcłowego importu, która obniży się 5-krotnie. Obecnie ona wynosi 1000 euro i obniży się do 200 euro. Ucierpi na tym drobny handel, jak i konsumenci. Chińskie platformy sprzedażowe muszą się liczyć, że wolumen zamówień internetowych spadnie, no jak i również tych zamówień drobnych, jeżeli chodzi o rosyjskie bazary. Na przygranicznych targowiskach ceny towarów wzrosną. Uczestnicy rynku handlu internetowego i eksperci twierdzą, że obniżenie może doprowadzić do wzrostu cen produktów nawet o 15% oraz zmniejszenie wolumenu sprzedaży. Przypomnijmy, że po raz pierwszy w kwietniu 2022 roku wprowadzono próg bezcłowego importu towaru do użytku osobistego z dostawą z zagranicy w wysokości 1000 euro, znaczy równowartości, tak, to nie to, że trzeba za euro kupować, jako narzędzie walki z presją sankcyjną. Efekt podwyższenia progów bezcłowych, wcześniej było 200, pozwolił zapobiec niedoborom towarów na rynku krajowym, zwiększyć popyt konsumencki, a także powstrzymać wzrost cen towarów konsumpcyjnych. Teraz według ekspertyz rosyjskich firm, i tutaj mamy najnowszą z lutego 2024, 68% respondentów uważa, że bezcłowy próg importu dla towarów kupowanych na rosyjskich targowiskach od zagranicznych dostawców pomógł im przetrwać trudny okres przy braku zachodnich marek i usług. Prawie 60% Rosjan decyduje się na zakupy zagraniczne ze względu na niskie ceny, ponad 40% ze względu na niedostępność niezbędnych towarów w ich miejscowościach, a co trzeci ze względu na większy asortyment. Eksperci zauważają, że dla Rosjan ważny jest dostęp do towarów o wartości powyżej 200 euro, często gdyż są to przeważnie towary rzadkie, które na krajowym rynku no po prostu nie ma. Co dodatkowo może sprawić, że zakupy dla mieszkańców kraju są w tym momencie tańsze. Przedstawiciele drobnego biznesu w badaniu wskazują na bardzo niekorzystne konsekwencje dla branży, takie jak redukcja zatrudnienia w firmach, w tym operatorach logistycznych, celnych i co za tym idzie, spadek wpłat podatkowych do budżetu i oni tutaj jak gdyby apelują cały czas do rządu, natomiast z drugiej strony rząd potrzebuje dodatkowych wpływów z ceł i sięgnięcie po pieniądze drobnych handlarzy wydaje się kuszące. Czy jednak będzie to czy będą to jednak znaczne kwoty, to czas pokaże, no bo tutaj sobie możemy wyobrazić, że tak tutaj będzie No trzeba to część towarów dzielonych, tam mniejsze. powiedzieć to po ludzku. Za każdym razem, gdy ktoś kupował, nie wiem, laptopa, smartfona, pralkę, wszystko co jest powyżej 200 euro, to teraz będzie musiał zapłacić za to znacznie więcej. To spowoduje według tego, co powiedziałeś, spadek liczby zamówień, więc uderzy to i handlarzy po stronie rosyjskiej, i sprzedawców na przykład po stronie Głównie chińskiej. Tak, no też tureckich, wiadomo, nie? Tak. Kazachskich i tak dalej, nie? Spowoduje to wzrost inflacji, no bo jednak te produkty skądś trzeba ściągać, a jeżeli te cła będą już od 200 euro, no to cała masa produktów jest powyżej tych 200 euro. No i to jest, wydaje się, rzecz, która przyspieszy inflację, a spowolni ten handel i to może uderzyć bardzo w tych drobnych przedsiębiorców, może z nich część wprowadzić w kłopoty, bo jednak wiesz, spadek ci obrotu o 25% może być nieciekawy, nie? Bo czasem to jest takie na pograniczu, a tu jednak będzie to tąpnięcie dosyć duże według wyliczeń, więc będziemy obserwować, co się wydarzy. No to ja idę dalej z materiałem.
W Rosji rośnie przepaść między bogatymi i biednymi. To wydaje się oczywiste dla tych wszystkich, którzy oglądają nasze programy. Natomiast wynika to nawet z raportu Россtatu na temat sytuacji gospodarczej w kraju. Główny wskaźnik charakteryzujący nierówności majątkowe, współczynnik Giniego, w 2023 wzrósł o 0,395 wzrósł z 0,935 do 0,403. Im niższy wskaźnik, tym mniejsze nierówności. Zwiększyła się także różnica w dochodach pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi o 10%. Wzrósł także udział najbogatszych w całkowitych dochodach pieniężnych ludności. Aby to obliczyć, statystycy dzielą Rosjan na 5 równych takich 20% grup na podstawie dochodów od najniższego do najwyższego i obliczają, który z tych słupków w każdej grupie ile miał łącznie dochodu. W ciągu ostatniego roku spadł on w 4 tych najmniejszych, z wyjątkiem tego właśnie o najwyższych dochodach, tam były wzrosty. Jego udział wzrósł z 45 do 46%, we wszystkich pozostałych grupach spadł o około 0,2%, więc tu się mniej więcej rzeczywiście ten procent łapie. Mówiąc krótko, elita się bogaci, a cała reszta biednieje. Zmniejsza się liczba formalnie ubogich, ale główni beneficjenci wzrostu to zamożni Rosjanie. Więc to, co często mówiliśmy, samuraje Putina się bogacą, przejmując interesy, cała reszta biednieje niestety. Tak, słuchajcie, przechodzimy do następnej informacji. Rząd szuka pieniędzy, tym razem próbuje sięgać po pieniądze z węgla i przywraca cła ruchome na eksport węgla, które zostały zniesione w tym momencie w grudniu. No i po 2 miesiącach od 1 marca rząd zdecydował się na ich przywrócenie w celu uzupełnienia Skarbu Państwa. Dodatkowo na porządku dziennym pozostaje cały czas propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca podwyższenia podatku od wydobycia kopalin na węgiel, który początkowo miał być alternatywą dla ceł, ale jak to w życiu bywa, będą cła i też te podatki. Powrót ceł pogorszył opłacalność eksportu węgla energetycznego, która w tym momencie jest ujemna i cierpi z powodu niskich cen światowych. Zdaniem ekspertów eksport tanich gatunków węgla z portów z Bałtyku i Morza Czarnego zostanie całkowicie wstrzymany ze względu na zbyt duży wzrost obciążeń podatkowych. Ministerstwo tłumaczy zmiany koniecznością zrekompensowania niedoboru dochodów budżetowych z ceł eksportowych w wysokości około 30 miliardów rubli na kwartał. My o tym mówiliśmy, że oni się, że tak powiem, przeszacowali, no i teraz próbują jakoś te pieniądze znaleźć. Przypomnijmy jednak, że kondycja finansowa największych rosyjskich firm jest fatalna, jeżeli mówimy o tych węglowych spółkach. Prawie wszystkie firmy zanotowały spore straty w 2023, pierwszy kwartał 2024 prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Szczególnie jeżeli te podatki zostaną wprowadzone, no a dzisiaj mamy 1 marca, a więc zostaną. I słuchajcie, ja zanim przejdę do podania hasła, przeczytam wam ostatnią wiadomość. Gorący apel, pamiętajcie, nie samo hasło, dane kontaktowe, paczkomat, te wszystkie informacje, czy jesteście wspierającym, czy jesteście patronem, żeby można było was namierzyć, więc przygotowujcie się powoli, a ja czytam wam ostatnią informację. Rosja została odcięta nawet od danych zachodnich satelitów pogodowych. Rosja została odcięta, powiedział w czwartek szef Roshydrometu Igor Szumakow. Według niego do niedawna meteorolodzy otrzymywali dość dużą ilość informacji operacyjnych od EUMSTAT, międzynarodowej organizacji zrzeszającej 30 krajów członkowskich i obsługujących satelity na orbitach geostacjonarnych i polarnych. EUMESAT zawiesił członkostwo Rosji wkrótce po rozpoczęciu inwazji.
ale poszczególne państwa członkowskie, w tym Wielka Brytania i USA, w dalszym ciągu udostępniały dane rosyjskim specjalistom. Informacje te są niezbędne do prognozowania działań pogodowych, ale ostatnio przepływ informacji z zachodnich satelitów praktycznie się wyczerpał, narzekał Szumakow. Na początek 2023 roku rosyjska konstelacja satelitów była 26 razy mniejsza od amerykańskiej. Stany Zjednoczone miały na orbicie 4,5 tysiąca satelitów w porównaniu do zaledwie 174 w przypadku Federacji Rosyjskiej. Rosja była też ponad 3-krotnie za Chińczykami, którzy posiadają około 590 satelitów, więc ja nie wiem, jak będą wyglądały teraz prognozy pogody w Rosji, może jakieś wróżki, może będą przedrukowywać. Więc tu nawet ciosy w Rosję w takiej sytuacji, a ja podaję drugą część hasła rozumu. Niech będzie w ten sposób. Powodzenia wszystkim życzę i zapraszamy już na popołudnie, na jutrzejszy globalny przegląd, gdzie będziemy mówili o między innymi Scholzu, ale nie tylko, bo też będzie kilka innych tematów oczywiście. No i pamiętajcie, w tą sobotę nie ma Jaruski, natomiast jest ten oto pan, Aleksander Knobel, dyrektor Instytutu Międzynarodowej Gospodarki Finansów Ogólnorosyjskiej Akademii, czyli prokremlowski ekonomista, który przygotował raport, a my go omówiliśmy dla Was. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Wiesz co, ja muszę zejść na moment, zaraz Mhm. przyjdę kręcić.